Witam Was w nowym odcinku i drugiej części naszej paryskiej serii. W poprzednim epizodzie odwiedziliśmy ogrody luksemburskie, gdzie trafiłem na jedną z najpiękniejszych fontan w całym Paryżu. Pokazałem Wam też popularne owoce morza we Francji i pospacerowaliśmy razem po malowniczych uliczkach. Dziś ponownie ruszamy w paryskie ulice, które potrafią stworzyć klimat, jakiego nie da się znaleźć nigdzie indziej. Zaczynamy! Bonjour, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Jedziemy zieloną linią N, tędy, do Montparnasse. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia tego materiału. Jako ciekawostkę chciałbym Wam zaznaczyć, że w tej chwili znajduję się na najdłuższej ulicy w Paryżu. Nazywa się Vaugirard i rozciąga się ona naprawdę kawał drogi. Widok na Pałac Inwalidów. Niestety mi tutaj robotnicy zasłonili jakimiś barakami, no i te auta. Jestem przy pomniku Pasteura, Czyli człowieka, który zapisał się w historii medycyny, tworząc pierwszą skuteczną szczepionkę na wściekliznę. Gość, który dosłownie uratował tysiące istnień i zmienił świat, a jego prace do dziś są podstawą nowoczesnej nauki. Przechodzę teraz też przez taki mały placyk, gdzie rozciąga się mnóstwo parawanów. Oczywiście jeszcze nie rozłożone w pełni. Jutro już zaczyna się targ, taki bazarek, gdzie sprzedają różne warzywa, owoce morza, jakieś oczywiście też pierdółki, ale i ubrania, gdzie można nieraz tutaj sobie przyjść i coś kupić. No i ta ulica się nazywa Avenue des Sacs i ciągnie się, jak mówiłem, wzdłuż wieży, w stronę wieży, jak zwał, tak zwał. No i od pomnika właśnie Pasteur, osoby, która stworzyła i wymyśliła szczepionkę. No a tutaj, idąc tym placykiem, napotkałem na ambasadę Ukrainy. Ale co mnie zdziwiło, to to, że w ogóle nie ma tutaj ochrony żadnej. To jest bardzo dziwne, ale kamery za to są. No musiałem już wreszcie wyjąć parasolkę, bo się rozpadało bardzo mocno, ale doszedłem do budynku, który został zbudowany przez Napoleona. Zauważyłem, że bardzo dużo takich pięknych budowli jest stworzonych w Paryżu przez, no może nie stworzonych bezpośrednio przez Napoleona, ale zainicjowanych przez niego do zbudowania tych pięknych dzieł. Niestety, bardzo niestety, jest w tej chwili remont z zewnątrz. No także nic Wam nie pokażę ładnego, ale przynajmniej widzicie już z tej ładniejszej, bliższej perspektywy, bo cały czas się zbliżam do właśnie wieży Eiffla. Tak, no, także bardzo się cieszę i idę dalej. No, trafiłem na właśnie ten budynek, który jest szkołą taką oficerską dla kawalerii wojskowej. Wszędzie słychać ten koncert, który jest tam organizowany na polach elizejskich blisko wieży Eiffla. Jestem w dzielnicy, która jest naprawdę bardzo bogata. Są tutaj piękne budynki, naprawdę pięknie. A tu jest ambasada Luksemburgu. Nad flagę widać. No. I tutaj po lewej są pola elizejskie, ale wszystko jest ogrodzone. No spójrzcie, skubani wszystko zajęli, całe pola elizejskie. No po prostu takie ujęcia bym zrobił. No nie da się niestety. Wzdłuż cały płot postawiony innego dnia. No i spójrzcie, jak zwykle stoją wszędzie i sprzedają. Ale będę z ukrycia nagrywał. Bardzo tego nie lubią, jak się ich nagrywa. Zaraz zjeżdża się ich tutaj multum i jeszcze zrobią krzywdę. To robią nielegalnie, dlatego uważają też na siebie. No, chowam kamerę.
Jeszcze 9 lat temu, gdy tu byłem, nie było czegoś takiego, że trzeba płacić za wejście pod pałac, czy pod wieżę. Kolejki. Tutaj już jest taka mieszanka ludzi, że to szok. Policji tu też jest pełno. Najgorzej się tutaj czuję przez to, że jest osaczony przez tych wszystkich ludzi, którzy tutaj sprzedają wszystkie wieże, różne pierdółki, czapki niby Gucci, a nie są wcale Gucci. Człowiek nie czuje tego komfortu. O, nawet widzę tutaj jeszcze znak, logo olimpijskie. Czy wiedziałeś, że w Paryżu jest miejsce o nazwie Place de Varsovie, czyli po prostu Plac Warszawski? Właśnie tu jestem, a w tle możecie zobaczyć pomnik poświęcony polskim żołnierzom. Piękne i mocne upamiętnienie, kiedy nagle trafiasz na nie w samym sercu Paryża. Daydream my way to you. Ta fontanna została dopiero niedawno otworzona, ponieważ była remontowana i ją budowali aż 2 lata. No, efekt jest po prostu oszałamiający, a szczególnie wieża i te wszystkie szczegóły. Ale naprawdę nie czuję się tutaj zbytnio bezpiecznie. Biegają obok was cały czas ci wszyscy ludzie. To nie jest jakoś komfortowo, aczkolwiek i tak ładnie. Ale goframi mi tutaj zapachniało. A, chyba sprzedałem nawet. Tak, tak. A pewnie ceny kosmiczne. W tle możecie zobaczyć wojsko. Patrole chodzą wszędzie z karabinami i nie tylko przy ważnych miejscach, ale też po parkach i ulicach, bo w Paryżu utrzymuje się wysokie zagrożenie atakiem terrorystycznym. W ciągu ostatnich dekad miasto doświadczyło kilku poważnych zamachów, m.in. w 2015 roku, kiedy zginęło około 130 osób. Podszedł facet, mi wciskał pod nos, ja mówię no, on oczywiście dalej męczył. Cały czas deszcz pada. Znowu zaczęło kropić i to tak już solidnie, więc rozkładam parasolkę i idę. Łuk triumfalny ma aż 50 metrów wysokości. No i stoi na środku właśnie tego ogromnego ronda, gdzie zbiega się aż 12 alei. No więc to pokazuje ogrom tej całej budowli. Niesamowite to jest. Nie uwierzycie, bo to jest naprawdę wielkie szaleństwo, ale w 1919 roku pewien pilot przeleciał samolotem pod tym łukiem, no co brzmi niedorzecznie wręcz, ale jest prawdą. Nie wyobrażam sobie tego, tak szczerze powiem wam. I pod tym łukiem płonie wieczny płomień ku czci nieznanego żołnierza. A tam widzę, coś się dzieje, bo mnóstwo wojska. Może mi się uda tutaj przebiec, jak nic nie będzie jechać. Kiedy patrzę z góry, wygląda jak gwiazda. Nie bez powodu dawniej to miejsce nazywano Placem Gwiazdy. Łuk powstał z rozkazu Napoleona, by uczcić zwycięstwo pod Austerlitz, ale ukończono go dopiero 30 lat później, gdy cesarz już nie żył. Coś tutaj się święci, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Prawie cały łuk obszedłem ze wszystkich stron, aczkolwiek idę już mega długo czasu. Jestem po drugiej stronie miejsca, gdzie tak naprawdę zacząłem. Do tamtej alei dokładnie muszę iść, jeżeli się nie mylę. Czyli już jedną, drugą
trzecią, czwartą, tutaj piątą, i tu szóstą. I teraz jestem przy 7, czyli no tylko połowa za mną. Jeszcze 7. To ja nie zatrzymuję się już na zdjęcia, tylko idę i widzimy się w tamtej alei. W oddali widać nowoczesną dzielnicę z wysokimi wieżowcami. To La Défense, tuż obok Paryża, ale już poza jego granicami. Wybrałem się tam i jest co pokazać, ale zobaczycie to dopiero w kolejnych odcinkach. Wieża ma ponad 300 metrów wysokości i przez wiele lat była najwyższym budynkiem na świecie. No i co ciekawe, Gustav Eiffel jest twórcą wieży i miał na samej górze swoje biuro. Miał tam gabinet z widokiem na cały Paryż, to jest niesamowite, też bym tak chciał. I jakieś chmury brzydkie tam się zbierają, więc mam nadzieję, że nie będzie padać. Nocą tutaj świeci miliony gwiazd, także to jest też bardzo ciekawe. Błyska ze wszystkich stron. Wieczorem na pewno chciałbym to zobaczyć, gdy się ściemni, ale to już nie dziś, innego dnia, bo jest naprawdę dużo ciekawych jeszcze miejsc do zwiedzenia w moim planie. I wieża również była na początku bardzo krytykowana. To jest takie dzieło inne niż wszystkie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli ten klocek słynny biały na placu Defilat. Tam to też jest coś innego. I do dziś to wygląda ładnie, gdy dobudowali ten cały plac Trocadero, pola elizejskie, które się tam ciągną. Tego nie było na początku. Nie było tego, także w Warszawie również to dopiero dobudują wszystko do tego klocka. Jeżeli to dobudują, mam nadzieję, że to jakoś się spełni i będzie ładnie wyglądało, bo no na tą chwilę, jak większość myśli, jest niezbyt ładnie. Jestem właśnie w metrze i żeby tu się nie pogubić, jak tu dojechać? Trocadero, tutaj jesteśmy. Musimy pojechać tutaj, Montparnasse, Benfentiu. Chyba dobrze. Chyba tędy się idzie. Się schodzi tak głęboko. Jedna stacja to jest wielki labirynt, ponieważ jest po prostu pełno tutaj linii metra. Sorry, Montparnasse? Yes, okay. Thanks. Dobra, słuchajcie, no właśnie wysiadłem, udało się, no, nawet nie było żadnych komplikacji. Jechało się bardzo ciekawymi trasami, bo tutaj metro nie idzie tak jak w Polsce, pod ziemią cały czas, tylko tutaj ono raz jest pod ziemią, a raz na zewnątrz i różnymi mostami, nie mostami, górkami, to naprawdę cały czas inaczej ona się porusza, te metro. No. Także bardzo ciekawe. Może się doczekamy wreszcie trzeciej linii w Polsce. Niby mówili o linii metra pierwszej w Krakowie, no ale czy się doczekamy, no to nie mam pojęcia. Udało się chyba wsiąść do odpowiedniego pociągu
Naprawdę bardzo ciężko tutaj się dostać z jednego do drugiego, bo jest po prostu multum ich i idzie się pod ziemiami labiryntem normalnie, bo jest dużo stacji, jest dużo linii. To ma plusy, naprawdę wielkie, bo da się dojechać wszędzie. No, a ja właśnie ruszam na stację, żeby nie pomylić się, stacja Viroflay Reef Gauge. No i cóż, dziękuję, że obejrzeliście i że wytrwaliście do końca tego materiału. Widzimy się w następnym filmie i zasubskrybuj przede wszystkim, zostaw łapkę i mega się jaram tą serią, aż się w ogóle zobaczycie, bo po Paryżu widzimy się w innym kraju, ale to dopiero zobaczycie w następnych filmach, jeszcze następnych, bo kilka będzie odcinków z Paryża, no, bo mam bardzo dużo wam do pokazania.